Witam wszystkich widzów. W tym filmie chciałbym zaprezentować kamerę, dosyć ciekawą kamerę. Kamerę sportową. Jest to kamerka tej firmy. Jest ona o tyle ciekawa, że posiada dwa niezależne obiektywy i można sobie wybrać, którym obiektywem będzie się filmować. Te obiektywy różnią się przeznaczeniem. Jeden jest do dobrego oświetlenia dziennego, drugi do słabego oświetlenia. Nie jest to obiektyw do filmowania w nocy, ale przy słabym oświetleniu dosyć dobrze pokazuje obraz. Ja już ją trochę przetestowałem, więc już znam jej możliwości. Tutaj każda kamerka sportowa w zasadzie powinna się wyróżnić od innej tym, że posiada stabilizację obrazu. Bo wydaje się, że właśnie tym się różni taka sportowa od niesportowej, że powinna w czasie szybkich ruchów jakoś te drgania obrazu stabilizować. Tutaj zastosowano elektroniczną stabilizację obrazu, która jest gorsza od optycznej. Zdecydowanie gorzej się sprawuje. Optyczna stabilizacja obrazu jest dużo lepsza, a jeszcze lepsza jest taka kombinacja stabilizacji optycznej i elektronicznej i wtedy rzeczywiście te zarejestrowane wideo jest bardzo stabilne. Tu jest elektroniczna, czyli ta prostsza, tańsza, ale zważywszy na cenę tej kamery, która jest 3 razy tańsza od takich kamer z bardzo dobrą stabilizacją, taką super, to można przeboleć, jeżeli ktoś nie chce filmować takich bardzo dynamicznych scen, tak? Natomiast takie mniej dynamiczne pewnie można sfilmować. Tutaj właśnie zaraz pokażę, jak wygląda wideo zrobione właśnie na rowerze, czyli tak jak normalnie filmuję w swoich filmach drogę, tak teraz zrobiłem z tą kamerą w takim samym uchwycie, w tym samym miejscu, tak, roweru. Zamontowałem tą kamerę i spróbowałem przejechać różny teren, żeby zorientować się, jak tu zarejestruję ten obraz. I teraz możecie to zobaczyć.
No jak widać, obraz nie jest perfekcyjny. Widać tam pracę stabilizacji, ale przy większych wstrząsach ona jest niewystarczająca. Niemniej, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś raczej planuje takie filmy, no na przykład płynąc z kajakiem, sobie filmować ten krajobraz i swoje przeżycia, to na pewno się sprawdzi. Zwłaszcza, że ona jest wodoodporna. Z tym, że wodoodporna nabiera wodoodporności dopiero w takiej ramce. Tak? W takiej nie, bo tutaj są podłączenia do dodatkowego zasilania, więc trzeba umieścić ją w takiej klatce i wtedy ona może być wystawiona na deszcz, jakieś tam te zachlapania w ten sposób. I tutaj od razu jest też uchwyt do mocowania, bo normalnie ma inny trochę ten. Więc na przykład mówię, na kajak, żeglowanie będzie się nadawać, bo tam nie ma takich bardzo mocnych wibracji i podskoków, tak jak na rowerze. A tutaj też jest dosyć dobrym rozwiązaniem ten ekran z przodu, tak? Przekonałem się, używając właśnie teraz kamery z tym ekranem z przodu, że to jednak jest dużo lepsze. Często się zauważa, że jest źle ustawiona kamera, tak? Także można to sobie sprawdzić, bo czasami jak ją gdzieś mocujemy, na przykład tu z boku, no to nie sposób z tamtej strony sprawdzić, jaki to obraz ona rejestruje. Więc ten ekran z przodu jest jak najbardziej pożądany, z tym, że tutaj w tej kamerze jest takie rozwiązanie, że może tylko się jeden ekran być aktywowany. Albo ten, nie dwa naraz. Ale to nie problem. Oprócz tego, że są tutaj dwa obiektywy, to również ciekawa rzecz jest. Trudno mi powiedzieć, czy to dobre jest, czy nie. Że tak, wewnętrzna bateria jest niewyjmowalna. Ona ma 800 mAh. Do tego dochodzi taka bateryjka, którą tutaj sobie podczepiamy, i ta ma 1000, czyli razem jest 1800. 1800 to tak, no, 1,5 do 2 godzin, wydaje mi się, bo gdzieś tak gdzieś koło 1000 mAh się zużywa na godzinę nagrywania. Tak w innych kamerach, nie wiem, może jest bardziej energożerna lub mniej, trudno powiedzieć. I jeszcze oprócz tej bateryjki tutaj dostajemy takie coś, które to też jest baterią, tak? Też jest baterią. Jak tutaj wczepimy, tak, to mamy tu w aparacie 800 i w tym uchwycie jest chyba 4700 albo 800. 4700 albo 800 mAh. No, tutaj sprawdzić, ale więc razem tutaj mamy no takie jakieś 5 godzin nagrywania. Razem z tamtym to może 6. I wydaje mi się,
6 godzin to jest w zasadzie cały dzień, bo tak nie nagrywa się dużo więcej. Tak jak ja to robię, tak, że to mniej więcej jest tam 6, może jak na przykład długo jadę rowerem i dużo pięknych krajobrazów jest, wtedy kamera jest włączona dłużej. Natomiast 6 godzin w zasadzie powinno wystarczyć na cały dzień, czyli po prostu cały dzień nie ładujemy, dopiero wieczorem ładujemy wszystko. Czy to jest lepsze rozwiązanie od takich wymiennych baterii? Nie wiem, nie próbowałem. I tutaj też jest ciekawa rzecz, ponieważ tego nie odkręcamy, tu się odkręca. Ponieważ ta kamera, właśnie jak tutaj się, coś się włączyło, a chyba dłużej przytrzymałem. Dłużej ten przycisk chyba przytrzymałem. Tak, że ona tutaj nie ma w ogóle uchwytów, także do mocowania, że trzeba użyć tej ramki, żeby był uchwyt. Natomiast jeżeli w tym mamy, tutaj, tak, mocujemy, dobrze. A być może jak się tutaj rozłącza, to tu jest ten otwór do mocowania z takim gwintem jak w statywie fotograficznym. Typowy ten gwint statywu fotograficznego, czyli można właśnie też dokręcić do statywu i wtedy mamy taką trochę podwyższoną kamerę na wyższym uchwycie. I oczywiście tutaj właśnie można sterować kamerą tu za pomocą przycisków, czyli można zaczynać filmowanie przyciskając tutaj, tak? O i teraz kamera zaczęła filmować. Zatrzymujemy, tak? Także jest to ciekawe rozwiązanie. Tak myślę, że do filmowania jakichś takich uroczystości, gdzie chodzimy i tam filmujemy ludzi, to nawet przydatne jest. I wyłączyć też można za pomocą tutaj przycisku. Także pod pewnymi względami podoba mi się ta kamera właśnie. Tu akurat takich uchwytów nie używałem, ale podoba mi się i jestem ciekaw właśnie, jak to będzie w terenie. No bo tutaj w domu to tam próbowałem, ale to jest co innego. Jak w terenie sprawdzi się ten drugi obiektyw. To na następnej wycieczce przetestuję. Bo przy takim filmowaniu, na przykład gdzieś tam wieczorem, to na filmie wydaje się, że jest kompletnie ciemno. Tymczasem to jest dużo jaśniej niż kamera pokazuje. I nieraz wydawało mi się, że tutaj jeszcze kamera powinna to sfilmować. Potem patrzę, że na tym, jak sprawdzam później na komputerze wideo, że te wideo nie nadaje się do publikacji, bo jest za ciemne. Natomiast tutaj być może właśnie w takich kiepskich warunkach da się sfilmować jeszcze coś. Zwłaszcza, że teraz nadchodzi zima i te dni będą krótkie, przeważnie będzie trochę ciemniej. Więc tutaj
łączę z nią pewne nadzieje. No i tutaj w tym też niespotykane jest normalnie w innych kamerach bardzo rozbudowane menu pod względem nastawy różnych parametrów, tak? Że można naprawdę bardzo wiele rzeczy ustawiać. Jak tutaj barwy na przykład, temperaturę kolorów, takie wiele różnych rzeczy. Oczywiście standardem jest, że ta kamera może filmować w rozdzielczości 4K, no i niższych, czyli 2K, HD, ten 1080 punktów, no i 720 to już. Jeżeli chodzi o 4K, to może filmować tylko z szybkością 30 klatek, maksymalną szybkością 30 klatek na sekundę. Natomiast te 2K może być filmowane już z szybkością 60 klatek na sekundę, a te niższe, czyli 1080 i 720, już z szybkością 120 klatek na sekundę, czyli można po prostu później ten film zwolnić i na przykład pewne rzeczy sobie pokazać w zwolnionym tempie. Już nawet te 2K, 60 klatek na sekundę też będzie dosyć miało możliwość takiego zwolnionego tempa, ale tylko dwukrotnie, bo gdzieś około chyba 25 klatek na sekundę to jest minimalna taka częstotliwość tych zdjęć, aby obraz wydawał się płynny, żeby nie było widać tych klatek zmieniających się. Także przy 30 klatkach obraz już jest płynny. No i oczywiście, tak jak z innymi tymi kamerami, jest również dołączony taka obudowa, z którą można nurkować do 30 metrów, tak? Tyle, że właśnie te obudowy mają tą wadę, że głos jest rejestrowany w nich w niewielkim stopniu. Trochę tam przechodzi, ale słabo. Dlatego ważne jest, żeby kamera bez obudowy była odporna na zachlapania, na deszcz. Ponieważ jeżeli w deszczu filmujemy w takiej obudowie, kiedyś tam jeszcze ze starą kamerą tak robiłem, no to tego głosu już niewiele dociera do mikrofonu kamery. Niewiele. A ta kamera jest tak deszczoodporna, więc można ją zostawić i głos będzie rejestrowany dobrze. No tak jak normalnie. A propos głosu, to tu jeszcze też ciekawa rzecz, niespotykana gdzie indziej, w innych kamerach, że tutaj akcesoria tam jakieś są, wiadomo, tutaj mocowanie do kierownicy roweru, i tutaj jakieś też takie różne uchwyty, pierdółki i tak dalej. To jak w każdej kamerze, ale nie w każdej kamerze jest coś takiego. Taka drobna w sumie rzecz, ale moim zdaniem bardzo przydatna. Bardzo przydatna to jest taki filtr wiatrowy, tak? Czyli takie miniaturowe gąbeczki. O, tu jest mikrofon przy tym. I teraz jak weźmiemy,
Ups. To można tutaj właśnie przykleić taki filtr na wiatr. Chodzi o to, żeby wiejący wiatr nie powodował takiego szumu ostrego, co widać w niektórych moich filmach, kiedy kamery nie miały czegoś takiego. A te kamery sportowe praktycznie żadna nie ma. Dopiero są dodatki do tych, dodatkowe te obudowy, żeby ten mikrofon obudować tym taką gąbką, tak? A tutaj mamy od razu w tym zestawie, że możemy sobie tu przykleić i wtedy wiatr nie będzie nam tutaj wył w nagraniu audio. Także to taka budżetowa kamera. Mówię, normalna, ta gdzieś kosztuje 500-600 zł. Nie pamiętam dokładnie ile w euro. Natomiast taka kamera dobra, markowa, ze stabilizacją gdzieś 1500 do 2000 nawet, tak? Więc jest to dużo tańsza opcja, no ale wiadomo, że będzie miała mniejsze możliwości. Chociaż akurat w tym wypadku te mniejsze możliwości chyba nie są aż tak duże, bo ze względu właśnie na ten obiektyw do filmowania w gorszych warunkach oświetleniowych niejako tak rozszerza możliwości tej kamery, a nie zmniejsza. I oczywiście, jak to zwykle, w opisie filmu będą linki do zakupu, jeśli byście chcieli, to można z nich skorzystać. Jeszcze taka ciekawostka, otóż ta firma, główną jej działalność, jak zdążyłem się zorientować, główną jej działalnością to jest produkcja teleskopów. Ciekawa sprawa, czyli mogłoby to świadczyć, że te obiektywy w tych kamerach będą dobre, bo skoro mają tak dużo doświadczenia w robieniu optyki do teleskopów, no to myślę, że zrobienie już takiego obiektywu do kamery też dla nich nie stanowi problemu. Także to wszystko w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w innych filmach.